Dzisiaj czas na wycieczkę. Jadę do Nyson, bo jak byliśmy tam ostatnio, zamknęli nam sklep z pamiątkami i nie kupiłem magnesu. A jak to tak wracać bez magnesu, żeby go nie móc powiesić na ścianie? Więc jadę się przejechać godzinę w jedną, godzinę w drugą, a przy okazji pojadę sobie w jakieś góry, zobaczę rzeki, może coś dronem polatam, więc trochę wycieczki, a Aga dzisiaj gdzieś jakiś relaksik na spa. Więc każdy ma odpoczynek na swój sposób. Nigdy wcześniej nie jeździłem tym motocyklem, więc nie wiem jakie ma spalanie. Przejechaliśmy 240 km, więc wolałem się upewnić, dotankować go do pełna. Wlałem 5 litrów, 6 litrów, coś takiego i zapłaciłem za to 140 000, więc tutaj paliwo jest naprawdę tanie. Musiałem odjechać kawałek dalej, bo zaparkowałem na krzywy ryj i pan w ogóle już chciał kasować grosze, bo grosze, ale stwierdziłem, że nie, że 2 sekundy i wyjeżdżam, więc wiem. Ale ten zaliczony. Jest magnesik. Bardzo ładny, będzie na lodóweczkę. Oczywiście nie da się jeździć bez przygód, bo nie wiem jakim cudem, ale miałem niedokręconą wodę w plecaku z tyłu zamontowaną i się sobie kapała i wodoodporny plecak zamógł od środka. Na szczęście paszport i dokumenty zafoliowane, więc przeżyły i jest ok, ale i tak trzeba trochę podsuszyć i sobie poczekam. Dobrze, że w cieniu, ładne okoliczności przyrody. Tutaj przy drodze, oprócz tego, że trafiłem na ciekawe krowy, które są tam, gdzieś tam, trafiłem na plantację kauczukowca. Całe lasy z jednej i z drugiej strony drogi. Drzewo ponacinane. A tutaj sobie leje się kauczuk i sobie kapie do zbiorniczka, który potem jest jakoś zbierany. Dzięki temu mamy gumę, opony i w sumie masę innych rzeczy, które używamy. Przerwa na dronowanie, bo jest dokładnie 12. Ja w jakiejś dżungli z asfaltem poprowadzonym przez nią i góry. Po drodze były znaki, że gdzieś tu są słonie i że można je spotkać i wydaje mi się, że widziałem ślady pozostałości, czyli słoniowe placki na drodze, bo nie wiem jakie inne zwierzę by takie coś wielkiego mogło zostawić i było tego dużo, więc jest szansa, że te słonie faktycznie tu są, chociaż pewnie o tej porze raczej nie sądzę, żeby były na asfalcie czekając, aż ja będę przejeżdżać, żeby mi się pokazać. Ale teraz trzeba coś polatać i chwilę odpocząć. O, jedzie coś, myślałem, że nie ma ludzi tutaj. Nie przejechałem jakoś strasznie dużo, bo dopiero 100, chyba ze 170, które mam dzisiaj w planie zrobić. I okazuje się, że największym problemem tej drogi, która jest zajebista z zakrętami, w sumie całkiem niezłą drogą, tylko to są płyty betonowe, nie asfalt, jest po pierwsze to, że słonie nasrały, a ich nie widać. Tutaj są pozostałości. A drugi problem to jak chcę się zatrzymać, żeby odpocząć,
czy polatać dronem, to nie ma cienia. I udało mi się znaleźć takie miejsce, nie dużo tego, więc staram się wykorzystać. Tao muốn sống đơn giản nhưng sao tao vẫn bị làm phiền. Tao ghét mày tạm thời là học nhưng vẫn không được yên. Hàng ngày tao nghĩ một cách cùng thằng Huawei kiếm tiền, trong khi bọn mày cứ lên website phơi bình nhạc tao kiếm chuyện. Tao rap flow ra sao thì đó là chuyện của tao. Lyric tao ra sao không cần bọn mày quảng cáo. Dù mày có ghét dù mày có diss tao cũng không hỏi vì sao. Đơn giản xưa nay những thứ âm nhạc tao làm ra chỉ vì tao. Już mnie boli tyłek, bo 140 km jeszcze zostało 30 chyba, coś takiego. I trzeba zrobić przerwę po syrop z świny cukrowej. Piłem kiedyś w Maroko, był zarąbisty. Sprawdzimy, jaki jest tutaj lokalny. I mam cały kubeczek. Gdzieś za złoty 70 kubek syropu z świny cukrowej. Udało się, prawie 180 km. Teraz czeka na mnie chyba tylko ten basen. Znaczy najpierw prysznic, a potem chciałbym basen, ale zobaczymy, co robi Aga. Zebrało się z tego trochę doświadczeń drogowych, ale to sobie może je kiedyś później opowiem. Na razie sobie pospisuję. Fajnie tak się ruszyć i zobaczyć Wietnam nie tylko turystycznie, tylko w sumie tak życiowo, jak naprawdę wygląda. Za mną centrum do wystąpień. Wieczorem tu były przedstawienia, śpiewali, odgrywali scenki, ludzie klaskali, w tych chatkach sobie leżeli i oglądali. Idziemy dalej. Dzisiaj trochę ciepło, więc nie będziemy długo chodzić, ale jak widać, mimo tego zainteresowanie jest duże. Wszechobecne lampiony, wszechobecne ołtarze Buddy, w domach, restauracjach ludzie w ten sposób chcą zapewnić sobie dobrą karmę, ofiarując Buddzie dary, czcząc go i głosząc jego przesłanie. Znalazłam Muzeum Folkloru, zajrzymy. Tu jest chłodniej. No proszę. Takimi łodziami pływali kiedyś i łowili ryby. Budynki dla Wietnamczyków są bardzo ważne, bowiem to tutaj dzieje się cykl życia. Od narodzin, postarzenie się, chorobę i śmierć. Dom również pamięta przodków. Obecnie znajduje się w pomieszczeniu, które obrazuje typowy wietnamski dom. W centralnej jego części, w salonie, często widocznej z ulicy, znajduje się miejsce czci, przyozdobione wraz z darami i figurkami bogów. Miejsce to otoczone jest filarami, na których wiszą lakierowane szyldy z chińskimi dwuwierszami oraz życzeniami i prośbami właścicieli. Kolejnym pomieszczeniem jest sypialnia z łóżkiem tego rodzaju bądź tego. Dalej mamy kuchnię oraz inne pomieszczenia, takie jak miejsce na ubrania, elementy biżuterii, inne dodatki garderoby. Còn dưới chân tao ngoài đống đất cát là một bầy chó nửa mùa. Xuân hạ thu tao quanh năm tao sống cô quạnh. Bọn mua ở trong việc rap thường gọi tao là thiên tài vô danh. Không nổi tiếng, không sự nghiệp ăn nói như thằng vô học. Vì sao vẫn nhiều thằng ăn cắp lời của tao rồi nhét vô óc. Nên nhớ tao là số hoang đơn độc, còn mày chỉ là cuốn phốc. Đua đòi bắt chước theo tao thịt mẹ, mày cứ mơ đi nhóc. Jesteśmy w innym, spokojniejszym miejscu. Nie ma muzyki, nie ma ludzi.
Może z tego skorzystamy. Jest ciszej, przyjemniej. Super wygląda. On podszedł i powiedział, że za 250 000 dwie osoby. O, ceny są inne. Łódka już zarezerwowana i płynie do nas. O nie, ja pierwsza. Trzymaj, ty też. Nie takie straszne. Jesteśmy na łódce. Co się kręci? Też kapok? Nie wiem. Pani nam powiedziała, żeby ubrać kapoki, więc nie wiemy, co się szykuje jeszcze. Ja posłucham niezależnie, co się ma szykować. Może jest głęboko, może nie będziemy się kręcić. I z gwizdkiem na wszelki wypadek. Nie wiemy, co się dzieje, ale wszyscy płyną w jedno miejsce. W jedne krzaki. A nie jest regulamin, czytasz? Chcą nas wywieźć gdzieś. Jest regulamin. Nie hałasować, nie śmiecić, Bo bilety kupić. być w No kapokach, tak. Nie sikać do wody. nie obrywać palm. Yeah, photo coconut. Coconut. Coconut, coconut. Ja, kokonat. A, dlatego to jest kokonat gold. Ma to sens. Dowiedzieliśmy się, że tutaj są kokosy wokoło. Palmy kokosowe. Czyli to nie jest kokos jako taki, A co? to jest kokos jako taki. Kokonat? Okay. Apa ni lah bambu. 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 A, bambus, kokos. Ma to sens. Płyniemy Tak? kokosową rzeką w łodzi bambusowej. Teraz zobaczymy, jak się kręcą profesjonaliści. Kazali ubrać kapoki, więc będzie się działo. Chociaż nie wiem, czy u nas też. Muzyka tutaj jest, głośniki pływają na kokosach. No nie, to akurat do zwykłej łódce, ale na kokosach też. Idę się kręcić. Jak było? Super, chcesz też iść? Masz drugą? Kręci się w głowie? Ale fajne. Jak na rodeo musisz. Teraz trzeba zrobić coś, żeby się odkręcić. Pani jeszcze. Czy pani idzie? A my zostaniemy z łódką. Ale fajna atrakcja. Pani się stara, podpływa, żeby było jak najładniej dla nas. Pan wysportowany. Pokaż pani gdzie. Teraz trwa, jak się nazywa? Regaty? Nie regaty. Wyścigi dwójek kokosowych do brzegu, bo już chyba po całym pokazie i każdy do przodu rwie, żeby jak najszybciej i kolejnych klientów załapać. Idziemy dopingować. Bo nie mamy wioseł, pani musi sama wiosłować niestety. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieście, to zrobi doskonale moim opowieścią. Słoninka. Ryba jakaś. Tak? To jest ryba. Kraby może? Nie wiem. O, kraby są. No. Karmienie krabów. Ja nie widzę.
Widzisz? A jest krabik! Puść, puść, puść! Złapałeś go! Czyli to chodzi o to, żeby je złapać, a myślałam, że Ale się go wypuszcza, na pewno się go wypuszcza. Jak Ci się podobało łowienie? Wow, łowienie krabów! Tego się nie spodziewałem. A ja myślałam, nie będziemy go wypuszczać? Nie, pani jeszcze będzie łowić. Pani łowi. Pokażę, jak się to robią profesjonaliści. Wow, bye bye. Yeah, Thompson. Thompson. Nie. Thompson. Yeah. Jednak przeżył. Jednak one, myślę, że dostają swoją dolę za to. Że to nie jest tak, że tylko ludzie dostają pieniądze, ale Są też dokarmiane mięskiem. Trochę rybki sobie zjedzą i mają z tego fan. w objęciach śmierci są dokarmiane. Pochuśtają się na huśtawce na wędce po prostu. Taki bungee! Już popływane wreszcie. Agnieszka znalazła takie kokosowe łódki i ja się nie spodziewałem. W sensie widziałem gdzieś zdjęcia, ale nie wiedziałem, że to są takie atrakcje i takie emocje. Wygląda na ciekawszą atrakcję niż w Hanoi same łódki ze światełkami. Nie wiem, czy pójdziemy jeszcze. Tutaj po prostu było trochę dłużej i było jeszcze kręcenie się w karuzeli kokosowej, która jest z bambusa, ta łódka, oraz łowienie krabów i pokaz zarzucenia sieci też był. Tak. I niby to taka komercha, że wszyscy mają pewnie to samo albo bardzo podobne, jeśli chodzi o ofertę, ale warto się rozeznać, jakie są ceny, bo zaraz przystań obok firma chciała chyba 700 albo 500 za łódkę, a tu zapłaciliśmy 200 za dwie osoby i jeszcze tam wiadomo, że napiwki dla pana, w którym można sobie robić karuzelę, ale to nie jest obowiązkowe, bo nie trzeba robić karuzeli, a nasza pani wiosłująca była bardzo miła, więc też jej daliśmy napiwki. I też nam zrobiła karuzelę. I zdjęcia I jeszcze śpiewaliśmy i w hej ha, ogóle. kolejkę nalej. Super atrakcja. Prawda jest taka, że czuć miejsca, gdzie po prostu jest więcej komercji, więcej naganiaczy, więcej też mają ruchu, bo panowie grabiarze nas tam przywieźli dokładnie tam i 15 razy mi mówili, że tam mam iść, a ja nie lubię chodzić tam, gdzie mi każą, więc trafiliśmy tutaj obok i jest mega super, cisza, spokój i można pooglądać kokosy naokoło i pokontemplować mimo wszystko, bo pani była bardzo miła, tylko pytała nas, co chcemy, gdzie, po prostu podpływała w najlepsze miejsce, żeby był widok na karuzelę czy na zarzucanie sieci, także bardzo super. Chociaż na rzece trochę ruchu jest, więc trzeba się z tym liczyć, że nie będzie to wyprawa romantyczna w krzaki, ale i tak warto. Spacerując z łódek do Hoi An trafiliśmy na takie półopuszczone ciągi deweloperskie. Są bardzo dziwne, bo wyglądają tak. W środku jest puściutko. Z tyłu są samochody. W ogóle tam z tyłu wyglądają, że są podpięte ładowarki elektryczne. Niby prąd jest, bo światło się świeci na górze w budynkach. A niektóre są zamieszkane, bo ludzi widzieliśmy w środku, więc jest to strasznie coś dziwnego. Trochę jakby deweloper sobie nabudował i mu to nie pykło. Część sprzedał, część nie sprzedał i teraz jest taka ruchliwa autostrada i w miarę nowe budynki, ale puste. A tutaj mamy tył tego osiedla. Jest pani ochroniarz, która zachęcała nas, żeby pójść tutaj do kawiarni, że jest dobra kawa. Część Melexów zaparkowana. Tam na górze biuro, więc się świeci. Więc może nie taki urbex, ale ewidentnie część z tych budynków na 100% jest pusta. No i jesteśmy w środku półopuszczonego kompleksu. Zaraz też trafimy do restauracji, ale widać, że mają grzybki na ścianie, więc mam nadzieję, że z grzybkami nie będziemy jedli. Ale na Google ma restauracja całkiem dobre opinie. No i widok i basen taki trochę czynny, dzieci się bawią. A restauracja... O kurka. No i okazuje się, że opuszczone osiedle ma restaurację, która działa i ma dobre opinie, więc będziemy sprawdzać. Na razie mamy drineczki bardzo fajne. Aga znowu kokosa. 5 dzisiaj chyba co najmniej. Dobre są kokosy tutaj. A jak sobie popatrzyłem na Google, to okazuje się, że to jest cały taki kompleks ala zatokowo-wyspowy właśnie.
I część z tych budynków jest działająca, bo są, nie wiem, czy sprzedane, czy wynajęte, bo ludzie mają tak jakby apartamenty i sobie pewnie na jakimś tam Airbnb czy Bookingu wrzucają, że można sobie taki domek wynająć. I pewnie jak ktoś ma łódkę, no to jest dobry deal, bo sobie dopływa prawie, że pod garaż do tego i może na morze wypłynąć, więc całkiem fajne miejsce do wypoczynku, ale nie wiem, czy się, jak drogie i w ogóle, ale no, ciekawe. Na pewno interesujące. No i byłoby lepiej, jakby było całkiem żywe, żeby to wszystko działało, a nie tak, że my jesteśmy prawie że jedynymi, no dobra, są jeszcze jacyś, prawie że jedynymi gośćmi w restauracji, a na basenie 5 dzieci, ale nam to nie przeszkadza, byle jedzenie dobre było. I jedzonko nawet, chociaż pizza na pewno nie była włoska, koło włoskiej nie leżała i panowie kelnerzy tak po angielsku trochę średnio, bo chcieliśmy zapytać, czemu to jest puste i nie do końca wiemy, co mieli na myśli. Powiedzieli, że kupili to obcokrajowcy, ale nie wiedzą jacy obcokrajowcy, nawet narodowości nie znają. No i że generalnie nie ma tutaj ludzi. Czyli... I co się okazało? Że cała dzisiejsza wycieczka, czyli 180 km po dżungli jest na marne, bo Aga znalazła magnes z mysą. Przypadkiem, a miałeś Friday dzisiaj z wycieczki i każdy robił dzisiaj co chciał. Wszędzie żeśmy chodzili 2 dni temu popytać, czy mają magnesy z mysą. Nie mieli. Po prostu mieli takie badziewne i ten, a tutaj jakieś tam drugie stoisko, o, magnes mają. No i wziąłem, bo teraz mam do wyboru, który będę wolał, więc jeszcze zobaczę. I'm back on the mic and replay your mask. I'm back on the mic, bring you back and rest. I'm back on the mic, do this why I have. Fuck you, fuck up, hey fuck your ass. Gọi là hôm nay tình nghĩa tụi mày đó bằng cước. Lúc gặp hoài nạn thân ai nấy chạy đéo khác về ăn cướp. Tao biết tụi mày giang hồ ai cũng lớn lên từ bước. Vì để tao xem khi công an ập tới nhà thằng nào sẽ chạy trước. Và bước ra ngoài đường tao biết tụi mày rất là đông. Anh em theo kiểu ai vua sống chung một bầy như chuột trống. Mixtape chất thành đống, collab đổ thành sông. Hùa nhau làm kiên vậy sao Việt rap chưa bao giờ thấy mày thành công. Ma dobrze rozłożyłam kamerkę. Oni dała rękawiczki do tego. Dostaliśmy rękawiczki do jedzenia duriana. I patyczek, żeby tego nie dotykać. Ja mam mało doświadczenia, nie wiem o co chodzi. Patyczek wypadł właśnie jeden, więc będziemy jeść jednym patyczkiem. Nie szkodzi i tak damy radę. Będę jak... Wygląda tak, bo kupiliśmy zapakowany, żeby no nie zjeść go za dużo jednak, bo to trzeba się powstrzymywać przed niektórymi napadami chęci. Rękawiczka będę wyglądał jak jeden z burgera ostatnio w Turcji. No nie śmierdzi chyba aż tak. Czujesz? Ja tak. Takim mielonym, które długo leżało, śmierdzi, ale Dla mnie trochę zgniłym, mi się tak Owocem. paszcze. ale nie w oko przy okazji. Mielony. Nawet nie taki bardzo stary. Smakuje jak durian. Nie, ja czuję mielony. No mało śmierdzi faktycznie. Może dlatego, że nie świeżo otwarty. Ale czuć taki zapach inny. Nie pachnący świeżutki pomidorek czy jabłuszko, tylko jednak coś zepsutego. Przereklamowane. Mieszkamy w apartamencie przez 5 dni. Pierwszego dnia mieliśmy ciepłą wodę. Potem ta ciepła woda zniknęła. No tak w sumie morsujemy, to nie jest to duży problem. Tu jest gorąco 30 stopni, więc można się nawet w zimnej umyć. Czemu nie? I dzisiaj stwierdziliśmy, że dobra, no powiemy tutaj w hotelu, że tej ciepłej wody nie ma. Może coś zrobią. Agnieszka dzielnie zapytała tutaj państwa. Pan przyszedł sprawdzić. Po czym okazało się, że jest wyłączony bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za podgrzewanie ciepłej wody. A kto wyłączył bezpiecznik? Był przy lodówce i wygląda jakby miało się włączyć lodówkę nim. No pokaż, jesteś taki mądry. Ty teraz pokaż, jak tak opowiadasz, bo to nie ma całego obrazu. Więc sami sobie wyłączyliśmy ciepłą wodę i po prostu kąpaliśmy się w zimnej przez 3 dni. Mówiłam o tym.
Ja nie pamiętałem, a wygląda to w ten sposób. No i pokaż, jest lodówka. Tu mamy lodówkę, tu mamy bezpiecznik. Jak jest kliknięty na dół, A łazienka w ogóle to ciepłej jest w wody innym nie ma, pomieszczeniu. więc